Chińska motoryzacja rozwija się w zawrotnym tempie, oferując pojazdy, które coraz śmielej rzucają wyzwania europejskim wyjadaczom. Chery Tiggo 7 w topowej odmianie Prestige z napędem na obie osie to doskonały przykład samochodu skrojonego pod jasno określone priorytety. Nie znajdziemy tu sportowego zacięcia, czy też angażującego układu kierowniczego, ale w zamian otrzymujemy wysoce doposażone wnętrze, doskonałej jakości materiały i raczej relaksujący charakter. To idealna propozycja dla kierowców przesiadających się ze starszych generacyjnie pojazdów, którzy cenią wygodę i chcą maksymalnie wykorzystać każdą wydaną złotówkę. A czy warto? To postaram się sprawdzić podczas mojego testu. Zapraszam do oglądania. The idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too, but I hope you do. No to zaczynajmy. Przejdźmy wreszcie do konkretów. Na start oczywiście bagażnik. Przy okazji możemy jeszcze rzucić okiem na to auto. Podoba Wam się? Niespecjalnie? Dajcie znać w komentarzach, bo sam nie jestem pewny, czy wreszcie chińskie auta zaczęły wyglądać dobrze, czy są zbyt zachowawcze w swej stylistyce. Otwieramy klapę bagażnika, a tam ustawne 500 litrów. Plus na pewno za wyłożenie boczków miękkim materiałem, dzięki czemu nic nie będzie się tłukło i obijało podczas jazdy. Mogłoby być nieco więcej praktycznych dodatków, ale mamy gniazdo zasilania, składane haczyki, światełka, a pod podłogą koło dojazdowe i jeszcze sporo przestrzeni na jakieś mniejsze klamoty. W sumie ta przestrzeń mogła zostać wypełniona jakąś styropianową kształtką, bo sporo tutaj niewykorzystanego miejsca. Złożenie tylnych oparć błyskawicznie uwalnia imponujące 1305 litrów pojemności oraz praktycznie płaską podłogę z niewielkim uskokiem. Jak dla mnie bagażnik w Tiggo 7 naprawdę na plus. No i w tej wersji mamy elektrycznie zamykaną klapę. No całkiem nieźle. To tyle z bagażnika. Czas na sprawdzenie, co dzieje się na kanapie z tyłu. Czy te fikuśne listwy LEDowe Wam się podobają? Podobno są teraz bardzo modne, ale co ja tam wiem. Zaglądamy do wnętrza i od razu notujemy minusa za wciśnięte głęboko uchwyty ISOFIX. A jak z miejscem? Wsiadamy i oceniamy. Fotel odsunął się dość daleko do tyłu podczas wysiadania, ale przy moich 175 cm wzrostu wciąż mam mnóstwo miejsca, również pod opuszczonym fotelem. W oparciach znajdziemy głębokie kieszenie, w tunelu środkowym nawiewy, ale bez osobnej strefy klimatyzacji. Jest też port USB, niżej głęboka półka i jeszcze dodatkowa kieszeń na drobiazgi. Podłokietnik jest szeroki, wygodny, ma uchwyty na kubki, ale jakiegokolwiek przejścia do bagażnika na długie przedmioty nie uświadczymy. A jakość materiałów? No górna część jest dość twarda, niżej mamy tworzyło, ale nawet dość estetyczne. Te kratki głośników są dość ciekawe, a niżej jest już miękko i przyjemnie. Tutaj też jest miło, a kieszeni są co prawda głębokie, ale już typowo plastikowe i twarde. No nie można mieć wszystkiego. Spasowanie? Moim zdaniem bez zastrzeżeń. Tutaj już chyba wszystko. Przesiądźmy się do przodu. A tu taki mały gadżet. Otóż auto możemy uruchomić zdalnie.
sumie może być to przydatne, na przykład przed wyjściem z domu uruchamiamy auto i po kilku minutach jest już nagrzane. Czy to do końca legalne? Dajcie znać, co o tym myślicie. Zanim zajmiemy miejsce na bardzo ciekawych swoją drogą fotelach, jeszcze szybki rzut oka na kanapę. Naprawdę nie wygląda to źle. No ale te dywaniki z niebieską lamówką jakoś mnie pasują. Taki detal i subiektywna opinia. Wskakujemy za kierownicę i oceniamy, bo przed kierowcą rozpościera się panel z 2 ekranami. Nie są jakieś specjalnie dobrej jakości, ale w większości warunków oferują niezłą czytelność. Nieco gorzej wypada sam system, który jest typowo chiński. Niespecjalnie ergonomiczny i przemyślany, ale jakoś działa. Ma wystarczającą ilość funkcji i ustawień. Nie zachęca jednak do częstej interakcji, więc ja ustawiłem co chciałem i tyle. Nie wracałem do jego meandrów jak nie musiałem. Na plus bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Ta zmiana trybów jazdy jest trochę irytująca. Na plus szufladka z możliwością wyłączenia większości irytujących funkcji oraz sporo ustawień klimatyzacji z wyborem różnych zapachów. No takich rzeczy to nawet w niektórych autach premium nie spotykamy. Z jednej strony menu mało atrakcyjne, ale niektóre funkcje miło zaskakują. Niżej znajdziemy panel dotykowy z najważniejszymi funkcjami. Ja bym wolał przyciski, ale ważne, że coś jest. Pod przesuwaną osłoną skrywa się ładowarka indukcyjna, 2 porty USB, 1A i 1C, uchwyty na kubki, dalej mamy panel z lewarkiem przekładni inspirowany trochę Volvo. Tutaj jest też trochę piano black, pokrętło zmiany trybów jazdy i kilka przydatnych funkcji. No a z tymi trybami jazdy i tą panią to... Myślę, że zmieniając tryb jazdy dość często dostałbym szału od tego głosu. Już moja pralka brzmi przyjemniej. Nie wiem, czy to można wyłączyć, ale mam nadzieję, że tak. Pod podłokietnikiem mamy bardzo głęboki i klimatyzowany schowek. Schowek przed pasażerem również jest przyzwoity, ale tu już nie udało się oszukać budżetu. Jest twardo i plastikowo, więc będzie głośno na zakrętach, gdy włożymy tam luźne rzeczy. No i w chińskim aucie nie mogło zabraknąć chińskiego okna dachowego. To wręcz must have i gdy przypadkiem byłem w kilku salonach chińskich marek, to zaraz po pytaniu o instalację LPG drugim najważniejszym pytaniem jest: ma okno dachowe? No ja nie rozumiem tego fenomenu, ale ja tam się nie znam. Nad kierownicą jest już obowiązkowy zestaw kamer szpiegowskich, a przyciski na kierownicy to połyskujące płytki. No nie podoba mi się to, ale nie wszystko musi mi się podobać. Ładne są za to manetki za kierownicą, a ten panel jest jakby znajomy. Na jakość materiałów z przodu? No i tutaj chińskie auta zdobywają serca potencjalnych klientów. Miękko, przyjemnie i tak jakby na bogato. Gdzieś tam, no, trochę trzeszczy, ale poza tym no w droższych autach bywało gorzej. No i to chyba tyle z przedniej części auta. Zaglądamy pod maskę. A pod maską w zasadzie nic ciekawego, bo pracuje tu turbo doładowany silnik 1.6 o mocy 147 koni mechanicznych z maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 275 Nm. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem dwusprzęgłowej przekładni 7-biegowej. W zasadzie niewiele się tu dzieje, nie ma żadnej instalacji miękkiej hybrydy i dla wielu użytkowników może to być zaleta. Spalanie niespecjalnie niskie, ale i o silniku i o spalaniu opowiem już zza kierownicy. Swoją drogą ciekawa ta plastikowa zaślepka, a maskę trzeba docisnąć, a i tak mi się to tutaj nie udało. Trzeba mocno znaczy uderzyć, żeby się zamknęła. Witam ponownie zza kierownicy Chery Tiggo 7 z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 147 koni mechanicznych z napędem AWD. Na początek pokonamy 10 km po mieście, by sprawdzić średnie zużycie paliwa. Mamy zatem chwilę czasu, więc wróćmy do opowieści o tym dość ciekawym aucie. Wygląd moim zdaniem projektanci postawili na zachowawczą, ale wpadającą w oko linię nadwozia. Topowa odmiana wyróżnia się 19-calowymi felgami ze stopów lekkich, mocno przyciemnionymi szybami oraz w pełni panoramicznym dachem.
Czerwone zaciski hamulców wprowadzają ożywczy, trochę sportowy akcent, chociaż przy ogólnym zestrojem auta jest to zabieg czysto estetyczny i może trochę niepotrzebny. Zwarte gabaryty ułatwiają codzienne manewrowanie, a potężny przedni grill z takim dość ciekawym splotem nadaje frontowi dużej wyrazistości. To sylwetka, która skutecznie unika agresywnych przerysowań, celując raczej w gusta klientów poszukujących powściągliwej, modnej elegancji. A we wnętrzu, no jak już sami widzieliście, po otwarciu drzwi wita nas przestrzeń, która robi bardzo dobre pierwsze wrażenie, ocierając się wręcz o segment premium, takie pół do premium. Jakość zastosowanych tworzyw, obecność miękkich elementów ze skóry ekologicznej i staranność montażu stoją na naprawdę wysokim poziomie. Głównym ekranem dowodzenia jest ogromny, podwójnie zakrzywiony wyświetlacz o imponującej przekątnej 24,6 cala. Okej, to są dwa połączone wyświetlacze, ale wygląda to całkiem nieźle. Fabryczny interfejs raczej jest nieintuicyjny i potrafi zirytować drobnymi opóźnieniami, jednak wbudowana bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto dość dobrze rozwiązuje ten problem, maskując niedociągnięcia oprogramowania. Przednie fotele w wariancie Prestige oferują pełną elektryczną regulację, solidne podgrzewanie oraz wentylację. Funkcje raczej rzadkie w tym przedziale cenowym. Z tyłu wygospodarowano mnóstwo swobody dla pasażerów, a bagażnik pomieścił stawne 500 litrów. Po złożeniu tylnych oparć błyskawicznie uwalnia imponujące 1305 litrów. Całkiem nieźle. Właściwie jedynym brakiem rzucającym się w oczy w tak luksusowo skompletowanym aucie jest nieobecność podgrzewanego wieńca kierownicy. To dostaniemy dopiero w modelu Tigo 8. Ale przejdźmy wreszcie do tego, co napędza naszego testowanego SUV-a, bo znajdziemy tu bardzo tradycyjne podejście do inżynierii. Zamiast skomplikowanych układów hybrydowych MHEV, PHEV, HEV czy innych tego typu, producent z Azji postawił na klasyczną, poprzecznie umieszczoną czterocylindrową rzędówkę o pojemności 1598 cm3. Silnik 1.6 TGDI korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa oraz turbo doładowania. Na papierze prezentuje się to jako tako, nawet solidnie, bo jednostka generuje 147 koni mechanicznych przy 5500 obrotów na minutę oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 275 Nm, który jest dostępny w bardzo użytecznym zakresie od 2 do 4000 obrotów na minutę. Moc przenoszona jest na koła za pośrednictwem dość szybkiej 7-stopniowej przekładni dwusprzęgłowej 7 DCT dostarczanej przez firmę Getrack. Jeśli chodzi o osiągi, ważący blisko 1680 kg SUV z napędem na 4 koła, czyli AWD, przyspiesza do pierwszej setki w 9,4 sekundy, a jego prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 180 km na godzinę, żeby było bezpieczniej. Z perspektywy czasu tak prosta architektura spalinowa to powiedzmy spory plus, bo oznacza mniejsze ryzyko kosztownych awarii elektroniki i tańszy serwis u niezależnych mechaników. A jak te dane przekładają się na drogę i taką codzienną eksploatację? Jak mówiłem, skrzynia 7 DCT bywa szybka, jakiej się chce. Zestrojenie duetu silnik i skrzynia miewa, powiem, swoje specyficzne kaprysy. Jeśli zostawicie auto w domyślnym trybie normal, reakcja na pedał gazu czasami potrafi zaskoczyć. Niekiedy samochód wyrywa do przodu z niepotrzebnym zrywem, by za chwilę na następnym skrzyżowaniu wykazać się irytującą opieszałością, tak jakby nie wiedziało, co robić. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, chociaż jak ja jeździłem w trybie Eco, to wszystko było jakoś trochę bardziej przewidywalne. Dziwnie. Tak jak tutaj ten pieszy na środku ulicy. Samo prowadzenie na pewno też nie podniesie wam ciśnienia. Układ kierowniczy mocno odcina kierowcę od tego, co dzieje się na styku opon z asfaltem. Niezależne zawieszenie wielowahaczowe ma jedno główne zadanie: izolować was od dziur i ubytków w jezdni. I wywiązuje się z tego zadania nawet nieźle. Jest trochę pluszowo i przewidywalnie, choć całkowicie bez emocji. Pewien niedosyt pozostawia za to charakterystyka dołączania tylnej osi. Kiedy próbujecie dynamicznie włączyć się do ruchu na mokrym asfalcie, elektronika potrzebuje
sporego ułamka sekundy na dopięcie napędu, co owocuje chwilowym uślizgiem przodu. To po prostu wóz stworzony do niespiesznego podróżowania, podczas którego relaksujecie się przy świetnie brzmiącym nagłośnieniu Sony. Pod warunkiem, że nie korzystacie z aktywnego tempomatu z prowadzeniem po pasie, bo ten bywa dramatycznie irytujący, co zresztą zobaczycie nieco później na pomiarze spalania na drodze ekspresowej. No właśnie, z tym spalaniem, jak to jest? Zresztą zobaczycie potem po 10 km po mieście, na drodze podmiejskiej i ekspresowej, ale uprzedzając fakty, napęd bez elektrycznego wsparcia o mocy 147 koni mechanicznych, z napędem na 4 koła, z automatem i przy dość dużym i ciężkim nadwoziu wystawia raczej spory rachunek na stacji benzynowej. W mieście podczas pokonywania zakorkowanych arterii nieobecność układu miękkiej hybrydy szybko daje o sobie znać. Również ten zespół napędowy, który reaguje trochę dziwnie na dodawanie gazu, nie pomaga w tym wszystkim. Wyniki na poziomie 9-10 litrów na 100 km to norma, a jeżeli chcemy jeździć trochę bardziej dynamicznie, nawet 12 litrów na 100 km nie będzie zaskoczeniem. Trochę ratuje sytuację sprawnie działający system start-stop, ale to jest raczej kropla w morzu. Jeśli zjedziemy na boczne drogi, zużycie spada i raczej stabilizuje się na poziomie jakichś 7-8 litrów na 100 km. I jest to osiągalne, ale wymaga bardzo delikatnego operowania prawym pedałem. I miałem takie wrażenie, i zarówno przy teście Chery Tiggo 7 i innych chińskich aut, że jest jakaś dziwna granica, poniżej której nie da się zejść. Nie wiem, jakbym się starał, na komputerze nie zobaczyłem wartości niższej niż 7 litrów na 100 km. Nie wiem czemu, czy ja nie umiem jeździć, czy inni takie rzeczy potrafią osiągnąć. Dajcie znać w komentarzach. Droga ekspresowa i autostrada, tutaj wartości poniżej 8 litrów na 100 km również będą raczej rzadkością. Coś za coś, niewysoka cena, dobre wyposażenie, ale w zamian trochę wysokie spalanie. Zresztą zobaczcie sami, po 10 km, jak sami widzieliście, bardzo spokojnym tempem po mieście średnie spalanie wyniosło 8,5 litra na 100 km. Nie ma dramatu, ale mogłoby być odrobinę mniej, choć jak na silnik bez żadnej elektryfikacji, może być. A teraz sprawdźmy zużycie paliwa na drodze podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po 10 km sprawdzimy, jaki jest wynik, a tymczasem przejdźmy do najważniejszego, czyli do portfela i pieniędzy. Katalogowo testowana konfiguracja AWD Prestige to wydatek 154 900 zł, ale chcąc zwalczyć z europejską i nie tylko konkurencją, Chińczycy przygotowali naprawdę potężną ofertę wyprzedażową, która obniża cenę tego kompletnie wyposażonego auta do zaledwie 136 900 zł. I jak to wypada na tle rynkowych rywali w segmencie CES-ów? Chery staje do bardzo ostrej walki m.in. z MG HS-em. I to jest najgroźniejszy również chiński konkurent, bo za nową generację w topowej wersji Exclusive z automatyczną skrzynią i mocniejszym silnikiem 1.5T o mocy 170 koni mechanicznych zapłacicie w promocji około 122 900 zł. MG jest wyraźnie tańsze, ale tej wersji ustępuje Chery brakiem napędu AWD i ma trochę krótszą gwarancję. Jest też oczywiście Dacia Bigster i za bardzo zbliżone pieniądze, a konkretnie za katalogowe około 137 000 zł możecie zamówić nowość w ofercie, kompletne combo, czyli silnik 1.2 z miękką hybrydą i mocą 154 koni mechanicznych z instalacją LPG, z napędem na 4 koła i automatem w wersji Journey lub Extreme. Różnica jest rzędu kilkuset złotych między tymi dwoma wariantami. Spalanie będzie o niebo niższe, koszty codziennej eksploatacji raczej również, ale w środku zostaniecie zupełnie inny, znacznie twardszy klimat. I takie małe porównanie, bo za podobnie wyposażonego Hyundai Tucsona, załóżmy wersję Executive z napędem 4x4, z automatem i tak dalej, trzeba przygotować się na wydatek rzędu 170-180 tysięcy złotych i to już po rabatach.
drogo, no i na tym tle widać, że Chery deklasuje rywali stosunkiem ceny do wyposażenia, oferując m.in. kamery 540 stopni, 3D, wyświetlacz, HUD, wentylowane fotele i inne gadżety i bariery. No i jeszcze gwarancja na 7 lat lub 150 tysięcy kilometrów. No mają czym się licytować. A jak ze spalaniem na drodze podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę? Jak widzicie, po 10 km raczej spokojnej jazdy wyszło średnio 7,1 litra na 100 km. Nieźle, ale to była jazda naprawdę na wynik. A na koniec droga ekspresowa. No i sami widzicie, jak działa aktywny tempomat. Spróbuję utrzymać 120 km na godzinę i po 10 km sprawdzimy, jaki będzie wynik. Po jakimś czasie doszedłem do tego, że system nie lubi, jak się dotyka kierownicy. Jakiekolwiek korekty błędów systemu aktywnego prowadzenia po pasie skutkowały pikaniem i plumkaniem. Strasznie irytująco działał jako tako na pustej, prostej drodze. Trochę bez sensu, ale przejdźmy wreszcie do podsumowania. Moim zdaniem Chery Tiggo 7 to nie jest samochód dla motoryzacyjnego purysty, który z wypiekami na twarzy szuka idealnej linii w każdym zakręcie, zresztą się nie da. To raczej oaza spokoju dla pragmatyka, kogoś, kto po ciężkim dniu pracy chce po prostu zamknąć za sobą drzwi, odciąć się od hałasu ulicy i w bardzo komfortowych warunkach dotrzeć do domu, pod warunkiem, że nie będzie korzystał z aktywnego tempomatu. Owszem, inżynierowie muszą jeszcze nieco dopracować oprogramowanie silnika i tempomatu i skrzyni, aby reakcja na gaz była troszeczkę płynniejsza, a opóźnienie napędu 4x4 mniejsze. Trzeba się też liczyć z wyższym spalaniem w miejskich korkach z racji braku miękkiej hybrydy. Można zejść nisko, ale to jest już droga przez mękę. Z drugiej strony dostajemy tu sprawdzoną, trochę przestarzałą, ale solidną konstrukcję, która potencjalnie nie zrujnuje budżetu serwisowego po wygaśnięciu gwarancji. A jeśli już o niej mowa, 7 lat spokoju, no to jest potężny argument na liście za. Gdy dodamy do tego jakość użytych materiałów we wnętrzu, no dość dobre spasowanie i wyposażenie, za które koreańskiej czy europejskiej konkurencji trzeba by dopłacić dziesiątki tysięcy złotych, Tiggo 7 staje się niezwykle racjonalnym wyborem. Jeśli przesiadacie się do niego z auta liczącego kilkanaście lat, no poczujecie się jak w pojeździe z zupełnie innej epoki. I to wszystko w cenie, która w dzisiejszych realiach rynkowych brzmi niemal jak błąd w druku, a jest całkowicie realna. A jak właśnie realne jest spalanie na drodze ekspresowej przy prędkości powiedzmy 120 km na godzinę po 10 km? Średnio wyszło 7,8-7,9 litra na 100 km. Dajcie znać, czy waszym zdaniem to dużo, mało. No i komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.